Wiele uroczystych nocy, blady księżyc, stoimy i podziwiamy, przesypiając nasze popołudnia. Matsunaga Teitoku. Kiedy pierwotny człowiek obserwował księżyc na nocnym niebie, stał się on dla niego obiektem ciekawości. W legendzie opowiada historię pewnego starca, który podczas kopania odkrył mały, lśniący przedmiot. Gdy trzymał go w dłoni, ten rósł i rósł, aż w końcu uleciał w niebo i stał się księżycem. To ten sam księżyc, który miliony lat temu był świadkiem narodzin życia na Ziemi. Księżyc skrywa tajemnicę. W jego skałach zapisana jest historia spektakularnej przeszłości. Skąd się wziął? Jaką rolę odegrał w historii życia? Przez pokolenia patrzyliśmy w górę i zadawaliśmy sobie te pytania. Dopiero teraz prawda zaczyna być ujawniana. Zapomnij o tym, co wiesz. Nadszedł czas, by spojrzeć na księżyc w nowym świetle. Sekretna historia księżyca. Skały księżycowe są jak strony z pradawnej księgi. 50 lat temu próbki skał z misji Apollo dały nam pierwszy wgląd w epicką historię księżyca. Kamień z drugiej strony nocy. Pomniejszając się, być może zobaczymy to, co widziały te skały i cofniemy się pamięcią o miliardy lat. Przez dziesięciolecia geochemicy badali próbki księżycowe i ziemskie, odkrywając, że ich sygnatury chemiczne są w szczególny sposób identyczne. Izotopy pierwiastków obu ciał niebieskich są takie same. Odkryliśmy również, że pierwiastki lotne w jakiś sposób z nich wyparowały. Te poszlaki sugerują, że Ziemia i Księżyc mają wspólne, gwałtowne pochodzenie. Jaka historia najlepiej pasuje do dowodów? Zaproponowano wiele idei, ale jedna teoria królowała przez dziesięciolecia. Hipoteza wielkiego zderzenia. 4,5 miliarda lat temu nasz Układ Słoneczny był zatłoczonym miejscem. Wokół Słońca krążyło nawet 20 skalistych protoplanet, z których każda walczyła o dominację. Gdy te protoplanety zderzały się i łączyły, powstawały większe planety, a wśród nich bezksiężycowa Ziemia. 80 milionów lat po uformowaniu Ziemię czekało ostatnie, potężne uderzenie. Oto Theia, mniejsza planeta na fatalnym kursie kolizyjnym. Dla każdego obserwatora na Ziemi ten widok byłby przerażający. W momencie uderzenia Theia została całkowicie zniszczona, zdzierając zewnętrzne warstwy Ziemi i pozostawiając ją jako stopioną kulę. Ziemię spowiła gęsta atmosfera odparowanej skały.
W ciągu 100 lat orbitujący dysk odłamków ochłodził się i skondensował, tworząc młody, stopiony księżyc. Teoria ta wyjaśnia wiele cech księżyca, ale ma jedną ogromną wadę. Przewiduje, że księżyc składa się głównie z materii planety wielkości Marsa, a Ziemia i księżyc są zbudowane z różnych materiałów, a to nie zgadza się z obserwacjami. Ziemia i księżyc są w rzeczywistości jak bliźnięta jednojajowe. Kod genetyczny planet jest zapisany w izotopach pierwiastków. Ziemia i księżyc mają identyczne izotopy, co oznacza, że są zbudowane z tych samych materiałów. Czy długo panująca teoria mogła być błędna? Aby pogodzić dowody, naukowcy zaproponowali kilka zdumiewających pomysłów. Hipoteza georeaktora. We wczesnej historii Ziemi pierwiastki promieniotwórcze, takie jak uran, były znacznie obfitsze w jej wnętrzu. Siła odśrodkowa mogła sprawić, że pierwiastki te skoncentrowały się pod powierzchnią Ziemi. Rezultat: potężna podziemna eksplozja jądrowa. Zgodnie z tą teorią, materia wyrzucona w wyniku tej eksplozji powoli połączyła się w księżyc, który znamy dzisiaj. To z łatwością wyjaśniałoby podobieństwa między Ziemią a księżycem. Jakkolwiek dramatyczna, teoria ta ma swoje własne komplikacje. Niektórzy wątpią, czy uran mógłby być wystarczająco skoncentrowany, aby wywołać tak potężną erupcję. Być może musimy zmienić naszą perspektywę. Co robisz w obliczu nieznanego? Kwestionujesz wszystko. Po ponownym przeanalizowaniu idei wielkiego zderzenia zaczyna wyłaniać się fascynująca teoria. Hipoteza synestii. Popełnialiśmy błąd, myśląc, że planeta zawsze będzie wyglądać jak planeta. Wielkie zderzenie stworzyło coś zupełnie nowego. W tej nowej teorii Ziemia została uderzona tak mocno, że całkowicie sproszkowała się w torus płynnej skały synestii. Energia zderzenia odparowuje powierzchnię, wodę i atmosferę, mieszając wszystkie gazy w zaledwie kilka godzin. Ziemia przypominałaby Jowisza, nie byłoby na czym stanąć. Synestia daje nam nowy sposób na rozwiązanie problemu pochodzenia Księżyca. Księżyc powstał z deszczu magmy, która skondensowała się z oparów skalnych. Księżyc mógł przez lata orbitować wewnątrz synestii, ukryty przed wzrokiem. Został odsłonięty dopiero, gdy synestia ochłodziła się i skurczyła wewnątrz jego orbity. Synestia przekształciła się w Ziemię dopiero po setkach lat dalszego chłodzenia.
Wyjątkowe połączenie Księżyca z Ziemią wynika z faktu, że Księżyc uformował się wewnątrz Ziemi, gdy ta była synestią. Synestie powstawały w całym wszechświecie. Dopiero teraz zdaliśmy sobie z tego sprawę, odnajdując je w naszej wyobraźni. Teoria synestii wciąż nie została udowodniona, ale przybliża nas bardziej niż kiedykolwiek do rozwiązania zagadki pochodzenia Księżyca. Księżyc pilnie strzeże swoich tajemnic. Co jeszcze może ukrywać? Czego jeszcze nie dostrzegam? Co jest ukryte przed moim wzrokiem przez moje własne założenia? W drodze do stania się jałową skałą, jaką znamy dzisiaj, mógł on kiedyś podtrzymywać płynną wodę, a nawet życie. Dwukrotnie w swojej historii wulkanizm księżycowy wyniósł ogromne ilości pary wodnej z wnętrza Księżyca na jego powierzchnię. Te potężne emisje gazów mogły doprowadzić do powstania wód powierzchniowych i atmosfery księżycowej między 4 a 3,5 miliarda lat temu. Wyobraź sobie, że pływasz w basenie z księżycową wodą, spoglądając na wczesną Ziemię, na której ewoluowało życie. Teoretycznie mikroorganizmy z Ziemi mogły przybyć na Księżyc poprzez uderzenia asteroid i osiedlić się w tych wodach. Ale jeśli na Księżycu kiedykolwiek istniało życie, nie było mu dane przetrwać. Z czasem cała woda powierzchniowa wyschłaby, a niemal cała atmosfera uleciałaby w kosmos. Ale Księżyc pozostawił swój ślad w historii życia w inny, znacznie głębszy sposób. Być może jest nawet powodem, dla którego w ogóle istniejemy. W miarę ewolucji Ziemi grawitacja Księżyca stabilizowała jej nachylenie osi, chroniąc życie przed ekstremalnymi wahaniami klimatu. Życie na Ziemi wyglądałoby zupełnie inaczej, a może nawet nie istniałoby, gdyby nie nasz Księżyc. Poznanie jego historii to poznanie naszej własnej. Nasze korzenie są połączone. Wiele się nauczyliśmy, ale tajemnice wciąż pozostają. Aby poznać całą historię, musimy tam wrócić. Kolejne strony historii Księżyca czekają na nas. To, czy tam wrócimy, zależy od nas. Będzie na nas czekał, tak jak zawsze. Stworzone przez Melody Ship.